co to jest. Dzień dobry, znajdujemy się w Nevadzie, gdzieś niedaleko Las Vegas, tam za tymi górami jest Las Vegas. Anita ma dzisiaj wolne, myślę, że większość Was domyśla się dlaczego. Zaparkowaliśmy na dnie wyschniętego jeziora. Już tutaj kiedyś byliśmy, jakieś myślę 2 lata temu, jak pierwszy raz jechaliśmy do Las Vegas. Jest to dość fajna miejscówka, ogromna, otwarta przestrzeń i przede wszystkim jest cieplutko. W tej chwili jest 20 stopni Celsjusza, ma być 21, więc idealna pogoda. 68 stopni Fahrenheita, jakby kogoś to interesowało. W nocy temperatura spada do około 5, aczkolwiek dzisiaj w nocy myślę, że było około 0, bo było naprawdę zimno. Tam w oddali na dnie tego jeziora widać ogromne elektrownie słoneczne. Jest ich tutaj w okolicy dość dużo, bo jest tu dużo słońca. Jedno, co mi się tylko tutaj nie podoba, to jest to, że jest trochę bardziej brudno niż jak byliśmy tutaj ostatnio. Jest tutaj pozostawiana masa rzeczy, bardzo dużo wystrzelonych fajerwerków. Ktoś sobie urządził porządnego Sylwestra tutaj, ale mógł to pozabierać ze sobą. Tutaj tylko jakieś koreczki zostały po tych fajerwerkach i takich pozostałości tutaj jest masa. Ja troszkę nie kumam fajerwerków, bo dla mnie to jest takie trochę spalanie pieniędzy, dosłownie spalanie pieniędzy. Mnie to jakoś nie bawi. Nachodzę się dzisiaj. Ostatnio dużo czasu poświęcamy naszemu autobusowi. Przygotowujemy się do wyjazdu, który jest za 6 dni. Zrobiliśmy nowe drzwi, wyszły idealnie, górne, dolne. Jak nie oglądaliście tych filmów, to polecam. Ja jestem naprawdę zadowolony, a ja rzadko jestem zadowolony z jakiegoś powodu. I naprawiłem jeszcze tą rozkręcającą się, rozpadającą się, może nie rozpadającą się, kabinę, która po prostu odlazła od reszty autobusu i w czasie jazdy to wszystko tak tutaj drgało, pękało i też dlatego ten dźwięk w środku był, z którym walczę już od jakiegoś czasu. Wzmocniłem tą ściankę i dałem takie 2 duże, mocne kątowniki. Wszystko ładnie uszczelniłem. No i muszę powiedzieć, że działa. Nie dość, że się nie rusza w ogóle, to jest dużo ciszej. Więc ten problem chyba mam z głowy. Ten autobus wymaga chyba trochę więcej uwagi ze względu na to, że ma już 23 lata. Tak, za 2 lata w Polsce byłby zabytkiem. I dość regularnie na kanale w komentarzach pojawiają się pytania właśnie o ten autobus, więc dzisiaj Wam troszkę sprzedam danych. To Ford Econoline, w skrócie E450 i z fabryki Forda wyjechał w 2001 roku i nie wyjechał tak jak wygląda teraz. Wyjechała sama kabina z ramą. Tą całą resztę, którą widzicie za kabiną, zbudowała firma, która się nazywa Thomas Built Buses. Przypadek? Nie sądzę. My ten autobus kupiliśmy w 2017 roku za niecałe $4000 w Bostonie na aukcji na eBayu. Jak teraz o tym myślę, to była to troszeczkę szalona akcja, bo wyglądało tak, że po prostu znalazłem to na eBayu, zadzwoniłem do gościa, który to sprzedawał, miał 2 takie autobusy, zapytałem się, czy jeździ, on mi powiedział, że jeździ, że jest wszystko ok i go kupiłem. Kilka dni później poleciałem do Bostonu, odebrałem ten autobus, wsiadłem do niego, wystraszyłem się, jak ja tym dojadę do domu, bo wydawał mi się tak ogromny i ruszyłem w trasę, która miała około 1000 mil. 1600 km. Jak tylko wróciłem, od razu na następny dzień wzięliśmy się do pracy i zaczęliśmy go przerabiać. Cała przeróbka trwała 2 lata, ale mieliśmy sporo przerw i robiliśmy to po pracy i na weekendach. Pod maską mamy silnik Power Stroke, jest to 7,3 litra turbo diesel. Ja osobiście uwielbiam ten silnik, on ma bardzo, ale to bardzo dużo mocy, to znaczy siły, tego torku i ogólnie czuję się bardzo pewnie jeżdżąc tym autobusem, zwłaszcza na takich różnych szutrowych trasach, bo wiem, że on przejedzie dużo, po prostu tą siłę czuć w nim. Może nie rozpędza się najlepiej, bo wydaje mi się, że ma tylko 4 biegi, już nieraz próbowałem to policzyć i nie jestem w stanie policzyć w trakcie, jak on zmienia te biegi, a jak robisz research, to wychodzą różne rzeczy. Z tym rozpędzaniem jest słabo, ale złapałem się chyba z 2 razy, że jechałem prawie 90 mil na godzinę. 140 km na godzinę. Ogólnie jak jeździmy, to staramy się nie przekraczać 70 mil na godzinę, 110 km na godzinę, bo spalanie tego autobusu drastycznie wzrasta tak przy prędkości większej niż 65 mil na godzinę. 100 km na godzinę. Jeśli chodzi o spalanie, to taka średnia to jest około 9-9,5 mil z galona. Jakieś 25 litrów na 100 km.
po polsku. Ogólnie ten silnik ma opinię bulletproof, czyli kuloodpornego. Specjalnie szukaliśmy autobusu z takim silnikiem i spotkaliśmy na swojej drodze chyba z 2 osoby, które na tym silniku miały przejechane więcej niż 500 000 mil. 800 000 kilometrów. Jedyne co mogę zarzucić to te wszystkie komponenty naokoło silnika raczej nie są bulletproof, bo praktycznie wszystko chociaż raz już zmieniałem, a niektóre rzeczy nawet 2 razy. A jeszcze jedną rzecz, którą mogę tutaj zarzucić, to jest to, że ten silnik jest naprawdę bardzo głęboko umiejscowiony pod tą maską i praktycznie nie da się niczego zrobić bez wykręcania czegoś. Zawsze coś muszę wykręcić, żeby do czegokolwiek się dostać. I to jest trochę denerwujące i wiem też, że mechanicy nie bardzo lubią te silniki w tych budach, bo te silniki były też w pick-upach, które mają dużo dłuższy przód i wystają, i jest łatwy dostęp i niektórzy już z góry kasują więcej za naprawy tych samochodów. Autobus ma niecałe 24 stopy długości, 7 metrów, troszkę ponad 8 stóp szerokości, 2,5 metra, czyli prawie maksymalną szerokość, jaką w Stanach pojazd może legalnie mieć. Dziesięć stóp i 2 cale. Troszkę ponad 3 metry. W ramach tych przygotowań muszę zmienić olej i muszę się do tego przebrać. My zawsze używamy półsyntetycznego oleju właśnie Shella, tego dokładnie, praktycznie za każdym razem. Raz tylko nalałem do tego autobusu coś innego, bo w pandemii po prostu nie szło dostać tych olei. Staram się zmieniać olej dość regularnie, mniej więcej co 7000 mil. 11 000 kilometrów, ale teraz na pewno mamy przejechane, tak szczerze nie zapisałem sobie jak ostatni raz zmieniałem i wydaje mi się, że mamy koło dychy strzelone, koło 10 000 mil. 100 000 kilometrów. I do naszego silnika wchodzi 15 quarts oleju, 14 litrów. Tyle nieba i nie ma gdzie latać. Tylko tu musi. Kupiłem też oczywiście filtr do oleju, oryginalny Forda. Taki filtr kosztuje do tego samochodu $24. I za każdym jednym razem, jak zmieniam olej w tym samochodzie, od jakichś 2 lat przypomina mi się jedna sytuacja, która miała miejsce w Nowym Meksyku, gdzie byliśmy na dość dużym odludziu i miałem, lekko mówiąc, trochę problemy z odkręceniem właśnie filtru. O kurde! Czy ja tu zakręcam? Chyba nie. No, delikatny problem. Tak! Jak już go wydrapałem, to okazało się, że kupiłem za mały filtr, rozmiar mniejszy i po prostu ten gwint nie pasował. Na szczęście mamy motor i na drugi dzień mogłem wsiąść na niego i dojechać do pobliskiego, malutkiego miasteczka i trzymać kciuki, że tam będą mieli ten filtr. Spoiler, mieli filtr. Yeah, so I'm gonna take both. Just those two? Yeah. Ale od tamtej pory już się nauczyłem, nie dokręcam tak mocno filtra, bo wiem, że już nie ma potrzeby. I tak samo dzięki waszym komentarzom pod tamtym filmem wiem, że w razie takiej sytuacji najprostszą sprawą jest przebić długim śrubokrętem ten filtr i wtedy powinno dać się odkręcić. Wtedy jak to robiłem, na to nie wpadłem. Oczywiście, że najpierw sprawdzę, czy ten filtr jest dobry. Już nie popełniam takich błędów.
Troszkę za wolno spływa ten olej do tej wanienki, muszę przerywać. Jestem gotowy do nalewania oleju i pojawił się mały problem. Zgubiłem gdzieś lejek. Od zawsze był w tej szafce. Tutaj kiedyś był piecyk do grzania wody, a teraz włożę wszystkie oleje i jakieś takie różne rzeczy do silnika. I od początku, jak podróżujemy, tu był taki niebieski lejek. Nie ma go. Nie wiem, co się z nim stało. To była ta prostsza butelka. Teraz 2,5 galona. Już musicie sobie sami przeliczyć. Ja nie wiem, ile to jest w litrach. O, 9,4 litra jest napisane. Olej zmieniony, poszło super. Jakby nie ten lejek, to w ogóle byłoby idealnie, bezboleśnie i bezproblemowo. To mi troszeczkę utrudniło, no ale to takie problemy to nie problemy. Teraz go odpalę. Dam mu chwilkę pochodzić, żeby się ten olej tam przemieszał i sprawdzę, ile jest. Gotowe. Ja jeszcze sprawdzę ten poziom oleju, jak troszeczkę przejedziemy, jak troszkę ten silnik pochodzi. Może zanim stąd odjedziemy, jak całkiem upadnie, nie wiem. Będę sprawdzał parę razy. I tak muszę dokupić jedną butelkę oleju, żeby mieć ze sobą, bo zawsze wożę ze sobą trochę oleju, bo zdarza się, że trzeba czasem coś dolać. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarza. Wolę mieć. Aha. I nie wiem, czy słyszeliście, ale piszczy. I to pasek piszczy. Teraz już wiem na pewno, że pasek piszczy. Chyba coś tam oleju się nalało na niego i dlatego to piszczenie, które było parę filmów temu, samo ustało. Przejechaliśmy już dość spory kawał drogi i nie było z tym żadnego problemu, więc stwierdziłem, że usterka się naprawiła. Teraz piszczy pasek. W razie jak będzie dalej piszczał, to wiem, co robić, bo bardzo dużo komentarzy dostałem pod właśnie tamtym filmem, co zrobić, jak piszczy pasek. Pamiętam tylko szare mydło. Nie mam szarego mydła, ale jak trzeba będzie, to znajdę. Jeśli chodzi o ten stary olej, to ja go zleję do tych butelek, które miałem. Muszę tylko poczekać, żeby z tej wanienki wszystko dobrze spłynęło, żeby z tego filtra wypłynęło i u nas zużyty olej zawozi się do pierwszego lepszego sklepu z częściami samochodowymi. Oni muszą go zabrać za darmo. Zrobiłem sobie kawkę. Na zdrowie. Słońce już prawie zachodzi. Ono jak tylko schowa się za górki, to zacznie robić się zimno i to dość zimno. A ja stoję i zastanawiam się, czy zrobić jeszcze jedną rzecz, którą chciałem zrobić. Trochę mi się już nie chce, a mianowicie tym oto gumą w sprayu miałem pomalować nad szybą kierowcy, a dokładnie muszę to wyczyścić, poprawić gdzieniegdzie i tym po prostu zalać, żeby to było szczelniejsze, bo teraz wiem, że to się już nie rusza, tam nie będzie nic pękać, więc mogę to zrobić, bo będzie to trwałe. Wcześniej cokolwiek bym nie zrobił, to przez te wibracje i przez to, że to się wszystko ruszało, cały czas tam pękało. Tutaj nawet widać, gdzie cockingowałem, tutaj też pękało i dochodziło do tego, że w czasie jazdy, jak padał deszcz, to nam się normalnie lała woda do środka. Już prawie zachodzi. A problem jest taki, że mam praktycznie wszystko gotowe, ale muszę sobie wyciągnąć drabinkę, a żeby wyciągnąć drabinkę, muszę ściągnąć oponę, muszę wyciągnąć krzesła i dopiero mogę wyciągnąć drabinkę. Nie wiem, czy mi się chce dzisiaj to robić jeszcze. Dobra, zróbmy to, będę miał z głowy, nie? Było tak źle. Jakbyście się zastanawiali, po co nam ta opona, to chyba w następnym filmie będzie. Czy wy widzicie, co tu się dzieje? Jakie jest niebo? A z tej strony jest takie.
pustynia ma to do siebie. Na pustyni są najpiękniejsze zachody słońca. Jeszcze do tego tam mamy księżyc. Prawie w pełni. Chyba jutro jest pełnia. Robi się coraz ciemniej, ale coraz piękniej. Nie wiem, czy mnie widać. Wyładowała mi się bateria w tym dużym aparacie. Ja to pomalowałem na pierwszy coat. Jutro to będę kończył, więc widzimy się jutro. Mamy kolejny dzień. Tak naprawdę minęły 2 dni, bo wczoraj tak wiało, że nie dało się tutaj nic zrobić. Nie dało się praktycznie wyjść z autobusu. Moje malowanie gumą wyschło, wygląda pięknie. Najlepsze jest to, że kolor tej gumy jest praktycznie identyczny jak nasz autobus. Nie widać różnicy, a chodzi o to, że nie ma za dużego wyboru kolorów, bo są tylko chyba 3. Jest ten szary, jest czarny i biały, także mieliśmy dużo szczęścia. Zaraz położę drugą warstwę, nie wiem, czy jest potrzeba, ale no nie byłbym sobą, jakbym tego nie zrobił, i będzie gotowe. Jak pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to może się domyślacie z tego filmu, my tu w Stanach używamy systemu imperialnego, dlatego wszystko, co podajemy Wam, to musimy przeliczać na system metryczny. Ja mieszkałem tutaj prawie 20 lat, na co dzień używam większości tych miar. Jeśli chodzi o mierzenie, to całkowicie przestawiłem się na system calowy i trochę nie potrafię mierzyć w centymetrach. Jak coś jest podane w centymetrach, ja sobie muszę przeliczyć na cale, bo po prostu wiem lepiej, ile to jest. Przez lata, jak pracowałem w różnych fabrykach czy na budowach, to kilkakrotnie usłyszałem taką opinię, że system metryczny jest lepszy od imperialnego, ale jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo w calach wszystko można zmierzyć. Nawet jak pracowałem w fabryce na maszynach CNC, gdzie produkowaliśmy bardzo dokładne, miniaturowe części medyczne, narzędzia medyczne, które miały naprawdę mikroskopijne tolerancje, wszystko dało się zrobić w calach i robiliśmy to w calach. Więc ostatnio postanowiłem sprawdzić, co jest lepszego w systemie metrycznym i dlaczego Amerykanie nadal używają systemu imperialnego, gdy praktycznie cały świat przestawił się na metryczny. Bo oprócz Stanów Zjednoczonych są tylko 2 kraje jeszcze, które oficjalnie używają systemu imperialnego i jest to Liberia, kraj w zachodniej Afryce, i Birma, kraj w południowo-wschodniej Azji. Jest też oczywiście kilka krajów, które nie do końca przestawiły się na system metryczny. Mam tu na myśli na przykład Wielką Brytanię, która oficjalnie przeszła właśnie na ten system w latach 60., ale nadal używa się pańc do objętości, na przykład piwa czy mleka. Podaje się prędkość w milach czy wagę w funtach. Tak samo Kanada. Kanada oficjalnie używa systemu metrycznego, ale w niektórych dziedzinach używa się systemu celowego, na przykład budownictwo. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że budownictwo w Kanadzie jest praktycznie takie samo jak budownictwo w Stanach. Przedstawię Wam teraz w dużym skrócie i uproszczeniu historię tych jednostek miar, bo wydaje mi się ona dość ciekawa. Pierwszą rzeczą, którą ludzie zaczęli mierzyć, był czas. Mamy księżyc, gwiazdy, konstelacje, dzień, noc, wszyscy patrzymy na to samo niebo, więc ustandaryzowanie czasu było dość proste, bo mamy ten sam punkt odniesienia. Mierzenie takich rzeczy jak długość czy waga jest troszkę trudniejsza. Kiedyś najlepszym punktem odniesienia było po prostu nasze ciało. Humans are about this big. So we've always wanted a unit of measurement about this long. Dlatego jedną z najstarszych jednostek miar jest cubit i jest to po prostu długość naszego przedramienia. Nie jest to zbyt precyzyjne, bo każdy z nas ma troszeczkę inną długość przedramienia. Mój cubit wynosi dokładnie 1 stopę. Z biegiem czasu ludzie musieli zacząć mierzyć dużo większe i dłuższe rzeczy, więc za punkt odniesienia zaczęli używać po prostu codziennych czynności. I tak w rolnictwie na przykład mamy akr. Jest to ilość ziemi, jaką rolnik jest w stanie zaorać w ciągu 1 dnia. Dla wagi istniało coś, co nazywało się weight i była to po prostu mniej więcej waga, jaką mężczyzna mógł przenieść na swoich plecach. Była stopa, czyli średnia długość stopy mężczyzny. Był cal, czyli 3 ziarna jęczmienia położone koło siebie. Why did you know that the inch was once defined as the length of 3 barley corns, round and dried when laid end to end? Zamiast miarki można było nosić woreczek jęczmienia. Yard był średnim obwodem klatki piersiowej mężczyzny. Mila to odległość, jaką rzymska armia była w stanie pokonać w ciągu 1 dnia, a funt to średnia waga 7000 ziaren pszenicy.
Tak wyczytałem. I ten niedoskonały system miar na tereny dzisiejszych Stanów Zjednoczonych przywieźli kolonizatorzy. Jeśli chodzi o system metryczny, wymyślili go Francuzi pod koniec XVIII wieku w czasie rewolucji francuskiej. W czasach, gdy wszystkim naokoło ścinano głowy, ktoś się zaczął zastanawiać, dlaczego do mierzenia używamy stóp, przedramion, że można byłoby wymyślić coś lepszego niż na przykład 1000 kroków rzymskiej armii. Francuzi zdali sobie sprawę, że trzeba znaleźć jakiś taki wspólny jeden punkt odniesienia, który jest taki sam dla wszystkich i na jego bazie budować nowy system miar. A dokładnie chodzi o odległość między biegunem północnym a równikiem. Stwierdzili, że jak podzielą kilkadziesiąt razy tą odległość przez 10, to otrzymają właśnie taki punkt odniesienia. Dwóch francuskich astronomów i matematyków obliczyło tą odległość. Zajęło im to 7 lat. To, co wyliczyli, podzielili na 10 milionów małych części i tak powstał metr. Now here's what it's all about. The meter. Dzięki temu metr jest powiązany z niezmiennym, rzeczywistym punktem odniesienia, jakim jest nasza Ziemia. No i teraz mamy metr. Jak podzielimy go na 100 mniejszych części, to mamy centymetr. Centymetr. Jak położymy 1000 metrów koło siebie, mamy kilometr. Logiczne. Mając te jednostki miary, można zbudować cały system właśnie w oparciu o metr. Weźmy sześcian o boku 10 cm, napełnijmy go płynem i mamy litr, jednostkę objętości. 100 litrów to hektolitr, 1 litr dzielimy na 1000 mniejszych jednostek i mamy mililitr. Na podstawie litra tworzymy jednostkę masy, bierzemy 1 litr wody i mamy kilogram. 1000 kg to tona, a 1 kg podzielony przez 1000 to 1 gram, a 10 gramów to dekagram. Wszystko dzieli i mnoży się przez 10. Proste, banalne, logiczne. A teraz pokażę Wam, jak wygląda system imperialny, czyli ten, którego tutaj używamy w Stanach. Mamy cal, który dzieli się na ułamki. Pół cala, 1/4 cala, 1/16, 1/32, 1/64 i tak dalej. 12 cali to stopa, a 3 stopy, czyli 36 cali to yard. 1 mila to 1760 yardów, albo 5200 stóp, albo 63 360 cali. Kto to wymyślił? Waga. 1 funt to 16 uncji, ale uncję mamy też w jednostce objętości i 1 galon to 126 uncji. Te uncje od objętości nazywają się fluid ounce, czyli płynne uncje, żeby było łatwiej rozróżnić. Jest jeszcze pint, który ma 18 uncji i ten amerykański pint jest o 4 uncje mniejszy niż angielski. Do tego wszystkiego w Stanach mamy jeszcze temperaturę, którą mierzy się w stopniach Fahrenheita i tak dla porównania w Celsjuszach woda zamarza w temperaturze 0 stopni, a paruje w 100 stopniach. Prosta sprawa. W Stanach woda zamarza w temperaturze 32 stopni, a paruje w temperaturze 212 stopni Fahrenheita. Te numery chyba mówią same za siebie. System metryczny faktycznie jest prosty, logiczny i ma sens. You know how many feet there are in a mile? 3,000 something. Więc co poszło nie tak? Dlaczego Amerykanie nigdy nie zaadoptowali tego systemu? United States just gave the rest of the world big fingers and no metric system. W czasach, gdy Francuzi reklamowali swój nowy pomysł innym krajom, mieli oni wrogie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, więc nie zależało im na Stanach. Ale w pewnym momencie, gdy już coraz więcej krajów zaczęło się przestawiać na system metryczny, stwierdzili, że czas też na Stany. Wysłali do Stanów statek z kilogramami i metrami, ale statek po drodze napotkał na sztorm, został zwiany na Karaiby, tam go przejęli angielscy piraci i przesyłka na jakiś czas zaginęła. Ta przesyłka dotarła do Stanów dopiero po kilku latach. W tym czasie w Stanach zmienił się rząd i ówczesny sekretarz stanu Edmund Randolph nie był zainteresowany systemem metrycznym. No metric system. I tak mijały lata, gospodarka rozwijała się w systemie imperialnym. Kilkukrotnie próbowano podjąć temat zmiany na system metryczny, ale zawsze coś stawało na przeszkodzie. W latach 60., 70. XX wieku rząd Stanów Zjednoczonych utworzył specjalne rady, które miały pomóc przejść temu krajowi na system metryczny. Odbywała się rzeczywista dyskusja społeczna, tworzono spoty reklamowe, które miały na celu przekonać społeczeństwo amerykańskie do systemu metrycznego. Próbowano po prostu przyzwyczaić ludzi do tego, że metry są dobre i fajne i proste. Próbowano ich przyzwyczaić śpiewająco. It's out with the pound and in with kilogram, out with the foot, in with the meter, out with the quart and in with the liter. Powstała też oczywiście opozycja, powstały grupy antymetryczne, które sprzeciwiały się temu pomysłowi. Dyskusja nabierała tempa, wszystko wyglądało, że idzie w dobrym kierunku, aż Ronald Reagan zawiesił ten projekt z powodu zbyt dużych kosztów i braków w budżecie. Od tej pory tutaj już nikt poważnie nie rozmawia o zmianie systemu z imperialnego na metryczny. I to nie jest tak, że w Stanach w ogóle się nie używa systemu metrycznego. Na przykład lekarze podają leki pacjentom w miligramach czy mililitrach. Etykiety na produktach spożywczych odnośnie wartości odżywczych są podawane w systemie metrycznym. To nic, że większość Amerykanów nie ma pojęcia, ile to jest 10 mg czy 10 ml. W niektórych dziedzinach przemysłu również używa się systemu metrycznego i w Arizonie jest jeden znak na autostradzie
z kilometrami. Mi osobiście wydaje się, że Stany nigdy nie przejdą na system metryczny. W tym momencie jest to zbyt duży koszt i tak naprawdę nikt tu nie chce zmian. Now what's all this fuss about? Hasn't the foot served us well enough? And the yard and the rod and the mile too. Why change? Why should we go metric? Jeśli do tej pory nie udało się Amerykanów przekonać do tego pomysłu, to raczej się to już nie uda. Wszyscy są tutaj przyzwyczajeni do tego, co jest, a Amerykanie nie za bardzo lubią takie zmiany, nawet jeśli mają sens. Tak jak mówiłem, od 20 lat mierzę w calach i centymetry i metry niewiele mi mówią. Tak nie na wszystkie te jednostki imperialne się byłem w stanie przestawić. Cale i funty używam na co dzień i wiem, co znaczą. Tak, uncje tej odpojemności czy Fahrenheity, właśnie temperatura, nie bardzo mi to idzie. Zdecydowanie lepiej wiem, ile to jest 300 ml, a nie 10 uncji, czy ile to jest 17 stopni, a nie 63 stopnie Fahrenheita. Coś tam wiem, ale nie do końca. Wygląda na to, że dopóki mieszkam w Stanach, to będę mierzył w jednostkach opartych o ludzkie stopy czy ziarna jęczmienia. Dajcie znać, jak wam się podobał ten film i mam jeszcze prośbę. Od czasu do czasu musimy o tym przypominać. Musimy troszeczkę rozruszać nasz algorytm, więc zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to jest to dobry moment. Niech ten algorytm wie, że tu jesteście. Z góry dzięki. Take 10 America to learn the metric way. It's a simple system based on tens that you can start today. Efficient, more accurate, more universal too. It's good for our economy, our country, and for you. Now there's the meter, it's a little more than a yard. You think about it that way, it's really not so hard. The liter, now please don't sell it short. It works out fine if you keep in mind it's a little more than a quart. The gram, about the weight of a single raisin, about the same as a paperclip. Now isn't that amazing? Celsius, temperature scale you see. A summer day is about 25, a cold day is -3. Take 10 minutes to learn the metric way. Write Metric Education, P.O. Box 111, Washington, D.C. 20044. Take 10. This message has been brought to you as a public service by this station and the U.S. Office of Education.